W fantastyce naukowej istnieje kilka prestiżowych nagród. Nebula, Locus czy nagroda Johna W. Campbella. To tylko niektóre z nich. Najważniejszą pozostaje jednak nagroda Hugo, przyznawana nieprzerwalnie od 1953 roku. Dziś w Fantastycznych Fundamentach opowiem Wam o pierwszym laureacie tej nagrody, Alfredzie Besterze, oraz jego powieści Człowiek do przeróbki, która uzyskała to wyróżnienie. A najwięcej uwagi poświęcę tytułowej przeróbce, czyli futurystycznemu spojrzeniu na karę śmierci. Zapraszam. Alfred Bester urodził się w 1913 roku w Nowym Jorku, gdzie spędził większość swojego życia. Choć od najmłodszych lat uwielbiał fantastykę naukową, a podczas studiów na Uniwersytecie Pensylwanii był członkiem Stowarzyszenia Filomatów, przez długi czas nic nie zapowiadało jego literackiej kariery. Był bardzo aktywnym i ekstrawertycznym młodzieńcem. Należał do drużyny futbolowej, trenował szermierkę, a widząc swoich znajomych, którzy pisywali poezję, dzienniki czy reportaże, nie potrafił wyobrazić samego siebie przykutego do biurka i maszyny do pisania. W trakcie nauki na uniwersytecie i krótko po jego zakończeniu miotał się między różnymi pomysłami na swoją przyszłość. Rozważał karierę malarza, muzyka, zaczynał studia prawnicze i medyczne, ale żadna z tych ścieżek nie okazała się dla niego odpowiednia. Wszystkie z nich porzucił. Przełom nastąpił w roku 1939, kiedy Bester miał 25 lat. Wziął udział w konkursie organizowanym przez Thrilling Wonder Stories na opowiadanie science fiction, w którym główną nagrodą było $50. Raczkujący autor zdobył pierwsze miejsce, a jego tekst The Broken Axiom, opowiadający o nieudanym eksperymencie naukowym, ukazał się w kwietniowym numerze magazynu. Coś, co miało być jednorazowym występkiem, szybko przerodziło się w sposób na zarabianie. Między innymi dzięki ówczesnemu redaktorowi Thrilling Wonder Stories, Mortowi Weisingerowi, który w kolejnych miesiącach opublikował jeszcze 4 opowiadania Bestera i zaczął zapraszać go na lunche z innymi autorami science fiction. W rozwój młodego talentu zaangażowany był także inny redaktor, Jack Schiff, który wraz z Weisingerem spotykał się z pisarzem raz w tygodniu i podrzucał mu pomysły na nowe teksty. To również dzięki nim Bester rozpoczął pracę w branży komiksowej. Na początku lat 40., gdy ta forma rozrywki zaczęła zdobywać popularność, obaj redaktorzy znaleźli zatrudnienie w National Allied Publications, które później przekształciło się w znane dziś DC Comics. Ponieważ oprócz redaktorów potrzebowano również scenarzystów do nowych zeszytów z przygodami superbohaterów, Weisinger i Schiff zaprosili do współpracy dobrze już sobie znanego autora. Bester uczył się fachu od samego Billa Fingera, współtwórcy Batmana, który nauczył go pisać scenariusze do komiksów. Przez 4 lata tworzył treści m.in. do zeszytów Zielonej Latarni i Kapitana Marvela. W 1946 roku dzięki swojej żonie Rolli Bester dostał pracę w radiu, gdzie pisał scenariusze do słuchowisk, takich jak Nick Carter Master Detective, The Shadow czy The New Adventures of Neo Wolfie. Okazjonalnie pracował również w telewizji. Przez kolejnych 15 lat miał stałe zatrudnienie w showbiznesie. To właśnie ta działalność była jego głównym źródłem dochodu. Mimo zapewnionego dobrobytu, w tej twórczej pracy brakowało mu jednego – wolności, jaką dawała wyłącznie fantastyka naukowa. Na początku lat 50., po kilkuletnim rozbracie z science fiction, Bester dołączył do założonego przez Frederika Pola i Judith Merril klubu Hydry, zrzeszającego fanów i autorów gatunku. W końcu zdecydował się na powrót do pisania fikcji. I trzeba powiedzieć, był to powrót bardzo udany. W styczniu 1952 roku na łamach magazynu Galaxy Science Fiction ukazała się pierwsza z 3 części debiutanckiej powieści Bestera, The Demolished Man, znanej w Polsce jako Człowiek do przeróbki. Fabuła książki opowiada o społeczeństwie przyszłości, w którym część populacji wykształciła zdolności telepatyczne, umożliwiające komunikację myślową i odczytywanie cudzych umysłów. To zjawisko wprowadziło nową dynamikę w wielu aspektach życia, także jeśli chodzi o przestępstwa, zarówno te mniejsze, jak i poważniejsze. Trudno bowiem ukryć nie tylko popełnione czyny, ale nawet same zamiary, gdy potencjalnie każdy wokół może je z łatwością odczytać. W powieści śledzimy losy 2 bohaterów. Detektywa, będącego uzdolnionym esperem, czyli telepatą, oraz bezwzględnego biznesmena, który planuje raz na zawsze wyeliminować ze swojej drogi największego konkurenta. Morderstwa nie popełniono w tym świecie od 73 lat, ale potencjalny zabójca ma plan, który zakłada pomoc skorumpowanego telepaty oraz rytmiczną rymowankę, będącą zlepkiem najpopularniejszych wyliczanek i zabaw słownych. Jak to zwykle bywa, nie wszystko idzie zgodnie z planem, ale resztę głównego wątku fabularnego zostawiam Wam samym do odkrycia. A jakie konsekwencje przewiduje społeczeństwo przyszłości za morderstwo? Nowoczesną karę śmierci, czyli tytułową przeróbkę. Gdy przerabia się człowieka, zniszczeniu ulega cała jego psychika. Po serii zastrzyków osmotycznych rozkładowi poddawane są najwyższe poziomy świadomości umieszczone w powierzchniowych warstwach kory mózgowej. Wyłącza się kolejne obwody, zeruje komórki pamięciowe i niweczy wszystko, czego człowiek nauczył się od dnia narodzin.
Nie w tym jednak tkwi istota bólu i grozy przeróbki. Najbardziej bowiem przeraża fakt, iż świadomość nie zanika. Podczas gdy kasują delikwentowi duszę, jego umysł pozostaje świadomy procesu powolnej śmierci, przebiegającego jak puszczony do tyłu film. W czasie, gdy Bester pisał swoją powieść, kara śmierci obowiązywała w większości stanów USA. W samym 1951 roku karę główną wykonano 130 razy. Choć największe debaty na temat jej zniesienia przypadły na lata 60. i 70., głośne sprawy i protesty już wcześniej wywoływały pytania, czy państwo ma prawo odbierać życie swoim obywatelom. Sam Alfred Bester nigdy nie wypowiedział się głośno na temat tego, czy uważał karę śmierci za słuszną, czy nie. Nie chcę więc wpychać w jego pióro ideologii. Nie ulega jednak wątpliwości, że jego powieść była jednym z prekursorów nowej fali w fantastyce. Nurtu, który odrzucał ciężkie tematy kosmicznych wojen czy międzygwiezdnych wojaży na rzecz eksperymentów myślowych dotyczących społeczeństwa przyszłości. Społeczeństwa, które w tym przypadku uważało zabijanie za barbarzyństwo i wierzyło w rehabilitację przez całkowitą przebudowę psychiki przestępcy. Mniemam, iż za rok będzie już gotów do ponownych narodzin. 300-400 lat temu gliny chwytały takich ludzi po to tylko, by ich zabijać. Nazywano to karą główną. Żartuje pan? Przecież to bez sensu. Jeśli ktoś ma dość zdolności i charakteru, by zadrzeć z społeczeństwem, jest z całą pewnością osobnikiem nieprzeciętnym. Należy go cenić, należy poprawić jego psychikę i przekształcić w jednostkę wartościową. Dlaczego go odrzucać? Ten, kto tak czyni, otrzymuje w końcu społeczeństwo owiec. Nie umiem odpowiedzieć. Może w tamtych czasach to właśnie było potrzebne. W 1956 roku ukazała się kolejna powieść science fiction Bestera, Gwiazdy moim przeznaczeniem, pierwotnie zatytułowana Tygrys, Tygrys. Podobnie jak poprzedniczka, również ta historia debiutowała w odcinkach na łamach magazynu Galaxy Science Fiction. Akcja powieści toczy się w przyszłości, w której ludzkość opanowała umiejętność teleportacji, zwaną Juantingiem, choć nie jest ona pozbawiona ograniczeń. Głównym bohaterem jest Gallifloy, zwyczajny, nieambitny mężczyzna, który jako jedyny ocalały z katastrofy statku kosmicznego dryfuje samotnie w przestrzeni. W pewnym momencie jego sygnał ratunkowy odbiera inny statek, który jednak całkowicie go ignoruje. To traumatyczne doświadczenie staje się punktem zwrotnym w życiu Foyla, który od tej chwili podporządkowuje wszystko jednej idei – zemście na kapitanie statku, który odmówił mu pomocy. O książce Gwiazdy moim przeznaczeniem często mówi się Monte Cristo Science Fiction i w rzeczy samej jest to całkiem trafne porównanie. Choć książka nie zdobyła żadnych nagród, to z czasem zyskała status kultowej. Obecnie to prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalna powieść Bestera. Wielu pisarzy science fiction wskazuje ją jako źródło inspiracji. Wśród nich m.in. William Gibson, ojciec cyberpunku, który przyznał, że była dla niego ważnym punktem odniesienia przy tworzeniu Neuromancera. Więcej powieści Bestera nie zostało przetłumaczonych na język polski. W ogóle nie napisał ich wiele, zaledwie 8, z czego 2 należały do non-fiction. Jednym z powodów, dla których Bester nie tworzył więcej, były kwestie finansowe. Jak wspominał w jednym z wywiadów, za pół godziny pracy nad scenariuszem radiowym dostawał tyle samo pieniędzy, co za zaliczkę za ukończoną już powieść. Choć może być w tym trochę hiperbolizacji, tak faktem jest, że zarobki autorów science fiction były niskie. Wielu znanych pisarzy, aby wiązać koniec z końcem, musiało łączyć twórczość z pracą na etacie albo być zależnym finansowo od swoich bliskich. Scheda po Alfredzie Besterze to nie tylko powieści, ale również opowiadania, z których kilka było nominowanych do nagrody Hugo, choć nigdy jej nie zdobyły. Do najbardziej rozpoznawalnych należą m.in. 5 271 009, Ludzie, którzy zamordowali Mahometa, Adam i brak Ewy czy Fahrenheit radośnie. Część z nich ukazała się również po polsku. Mnie szczególnie przypadło do gustu to ostatnie, Fondly Fahrenheit, opowiadające o androidzie i jego właścicielu, którzy zostają uwikłani w serię morderstw. Dzięki ciągłej zmianie narracji autor igra z czytelnikiem, przerzucając podejrzenia to na człowieka, to na robota. W późniejszych latach Bester pracował jeszcze m.in. jako redaktor w lifestyle'owym magazynie Holiday. Z czasem pisał jednak coraz mniej. Jego wzrok ulegał znacznemu pogorszeniu, co mocno ograniczyło jego twórczość. Zmarł w 1987 roku w wieku 73 lat. Pośmiertnie został uhonorowany nagrodą Diamond Knight Memorial Grandmaster Award, przyznawaną przez Stowarzyszenie Pisarzy Science Fiction i Fantasy za całokształt twórczości. W 2001 roku wprowadzono go także do hali sław fantastyki naukowej. Choć Alfred Bester nie napisał wielu książek w porównaniu z innymi czołowymi autorami science fiction swojej epoki, jego twórczość wywarła ogromny wpływ na gatunek, kształtując go na nowo i inspirując kolejne pokolenia twórców. Wyróżniało go również śmiałe podejście do narracji i edytowania tekstu. Eksperymentował z układem słów na stronie, graficznymi środkami wyrazu i formą literacką. Jestem ciekaw, czy mieliście już okazję sięgnąć po którąś z jego powieści. Jeśli tak, dajcie znać, jakie wywarły na Was wrażenie. U mnie przy obu pojawił się miks dość ambiwalentnych odczuć, ale zdecydowanie przeważały te pozytywne. W tym odcinku Fantastycznych Fundamentów to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.